Cześć, witam Was w kolejnym już filmie na kanale Cisza w Kasku. W drugim odcinku zabieram Was jeszcze głębiej w trasę po Schwarzwaldzie. Będą 3 konkretne punkty widokowe, a na sam koniec prawdziwa petarda, bajkowy zamek Liechtenstein, który wygląda jak wyjęty prosto z filmu. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, ja mam na imię Dawid, odpalam silnik i lecimy. Będzie widokowo i mega klimatycznie. Wycieczkę zaplanowałem na dzień nie całkiem wolny od pracy, ponieważ rano wróciłem z zmiany nocnej, więc o poranku po powrocie do domu musiałem się jeszcze wyspać. Ta podróż będzie serią, którą nazwę Dookoła Komina, bo po prostu jest w tym rejonie co pokazywać. Trasę do zamku Liechtenstein poprowadziłem przez 3 punkty widokowe. Pierwotnie trasa miała wyglądać jak na mapie, niestety plan powrotu trzeba było zmienić i ostatni punkt zostawiam sobie po prostu na inną wycieczkę. Mieszkam w dolinie rzeki Ren, która leży dokładnie pomiędzy 2 zupełnie różnymi światami. Z jednej strony Schwarzwald, dziki, gęsty, pełen krętych dróg i leśnego klimatu, a z drugiej francuskie Vogezy, bardziej otwarte, widokowe i spokojniejsze. To idealna baza wypadowa, w krótkim czasie możesz zmienić kraj, język i klimat jazdy, nie tracąc przy tym ani chwili na nudę. Raz jesteś w cieniu gęstych lasów, a chwilę później jedziesz grzbietem gór z widokiem, który ciągnie się aż po horyzont. Ja skupię się dla Was bardziej na stronie niemieckiej. Jest tu ogrom możliwości i można zaplanować naprawdę kilka dni ciekawych wycieczek, nie tylko motocyklowych. A teraz ruszamy w drogę. Startuję z domu około godziny 11. Jest poniedziałek, piękna pogoda, wszystko wskazuje na to, że będzie to po prostu udany dzień. Mój wektor został obrany na punkt widokowy, który nazywa się Zuflucht. Prowadzi tam niesamowicie kręta, pełna motocyklowych łuków droga L92. Jest to jedna z moich ulubionych dróg niedaleko domu, szczególnie do południa w tygodniu. Większość ludzi wtedy jeszcze śpi lub pracuje, wtedy można puścić wodze fantazji i poczuć esencję motocyklizmu. Po przejechaniu niemal 40 km znajduję się już na pierwszym punkcie widokowym. Jest to absolutny must have niemal każdego mojego wyjazdu w Schwarzwald. Muszę zaznaczyć, że jest to miejsce bardzo turystyczne i na próżno szukać tutaj spokoju i klimatu od ludzia. To raczej zatłoczona atrakcja, ale niesamowity klimat tego miejsca i fenomenalny widok na czarny las za każdym razem uwalnia moc endorfin w mojej głowie, a oczy wyskakują z orbit w szczególności, gdy dzieje się na niebie coś niesamowitego. Jest to też miejsce, z którego startują paralotniarze, co samo w sobie może być nie lada atrakcją. Zatrzymałem się więc tutaj na początku tej wycieczki, żeby napić się kawy, ustawić swój nastrój w odpowiednim kierunku. No i udało się. Ten punkt polecam każdemu, kto odwiedza ten rejon albo przejeżdża słynną trasą B500. Jest tu całkiem spory parking i mnóstwo ścieżek pieszo-rowerowych oraz oddalona o pół godzinki drogi wieża widokowa dostępna tylko pieszo. To miejsce jest idealne na rodzinny piknik czy po prostu weekendowe zwiedzanie ciekawych okolicznych miejsc. Po krótkiej przerwie wjeżdżam na drogę B500. To najsłynniejsza droga w Schwarzwaldzie. Wrócę do niej przy okazji filmu, w którym opowiem Wam o najciekawszych punktach wzdłuż tej drogi. A teraz nie przedłużając jedziemy dalej, bo naprawdę jest co pokazywać. Jestem już w trasie do Freudenstadt. W tym mieście znajduje się ciekawy park warty odwiedzenia oraz wieża widokowa. Tu trzeba jednak pomyśleć o tym, aby zabezpieczyć dobytek, bo tracimy motocykl z oczu, a do samej atrakcji trzeba podejść parę minut. W tym miejscu czas płynie zdecydowanie wolniej. To idealne miejsce, żeby na chwilę odpuścić tempo i po prostu nacieszyć się spokojem Schwarzwaldu. Wokół wieży rozciągają się leśne ścieżki i miejsca idealne na krótki spacer albo dłuższy chill na łonie natury. Można tu usiąść, złapać oddech i po prostu pobyć offline. A jeśli wejdziesz na górę, nagrodą jest szeroka panorama na Schwarzwald, która szczególnie przy dobrej pogodzie robi świetne wrażenie.
To jedno z tych miejsc, które nie krzyczy atrakcja turystyczna, tylko spokojnie robi klimat. Idealne na przerwę w trasie albo spokojne popołudnie z dala od zgiełku. Niestety wieża ta nie była jeszcze otwarta, co okropnie mnie zasmuciło. Nie było żadnej informacji w internecie, choć starałem się coś znaleźć. Może gdy będę tutaj przelotem następnym razem, to wskoczę na górę, by nagrać dla Was to, co można z niej zobaczyć. Tymczasem znów po krótkim spacerze wskakuję na motocykl i dalej podążam już na czynną, otwartą wieżę widokową. Nazwa tego miejsca nawet po 13 latach łamie mi język. Aussichturm Dürrenmettstetten to jedno z tych miejsc, które nie są oczywiste, a potrafią pozytywnie zaskoczyć. Położona na uboczu wieża daje poczucie spokoju i oderwania od wszystkiego. Jestem tutaj już któryś raz i nigdy nie było tutaj tłumów. Z samej góry panorama otwiera się szeroko na falujące wzgórza Schwarzwaldu, gdzie przy dobrej pogodzie widać kolejne warstwy lasów znikające gdzieś na horyzoncie. To idealne miejsce na chwilę zatrzymania, żeby usiąść, napić się kawy i po prostu nacieszyć się ciszą. Nie ma tutaj wielkiej infrastruktury ani turystycznego zgiełku. Świetny przystanek w trasie, jeśli szukasz czegoś bardziej lokalnego i autentycznego. Polecam to miejsce z całego serca. Z punktu widzenia motocyklisty parking niemal u podnóża wieży robi robotę. Po tej wizycie ruszyłem bezpośrednio w stronę tego, co najciekawsze moim zdaniem w tym odcinku. Zamek Liechtenstein. Położony w okolicach Honau, na stromej skale w paśmie Jura-Szwabska, zamek Liechtenstein wygląda jak coś wyjętego prosto z bajki. I to dosłownie. Jego obecna forma powstała w XIX wieku jako romantyczna wizja średniowiecznej twierdzy, inspirowana powieścią Liechtenstein Wilhelma Haufa. To, co robi największe wrażenie, to jego lokalizacja. Zamek dosłownie wisi nad przepaścią, a prowadzi do niego wąski most, który już na wejściu buduje niesamowity klimat przygody. Z każdej strony rozciągają się widoki na doliny i lasy Jury Szwabskiej. Szczególnie przy dobrej pogodzie panorama potrafi naprawdę zatrzymać na dłużej. No ja byłem w ciężkim szoku, jak bardzo porwał mnie klimat tego miejsca. Na miejscu można zwiedzić wnętrza, ale prawdziwą robotę robią okolice. Punkty widokowe, ścieżki spacerowe i miejsca, gdzie można po prostu usiąść i chłonąć to, co daje to miejsce. To świetny kierunek zarówno na szybki wypad, jak i spokojniejsze zwiedzanie. Dla motocyklistów to też konkret. Dojazd krętymi drogami przez wzgórza i lasy sprawia, że sama trasa jest równie dobra jak cel. A kiedy już staniesz naprzeciw zamku, masz wrażenie, że trafiłeś do zupełnie innego świata. To zaledwie kawałek od codzienności. Wnętrze zamku zwiedzałem wcześniej, bez kamery, ale zostawię Wam tą przyjemność na osobiste doświadczenie. Sam punkt na mapie trafił do tych z napisem must have, albo bardziej must be tego rejonu, podobnie jak Zuflucht wspomniany na początku tego odcinka. Tego się po prostu nie da odzobaczyć. Po dłuższym postoju na zamku nadszedł czas na obranie wektoru w kierunku domu. Była już późna godzina, a ja miałem jeszcze w planie zahaczyć o jeden punkt oddalony o godzinę 40 minut od miejsca, w którym byłem. No i potem jeszcze godzina drogi powrotnej do domu. Z racji tego, że nie lubię wracać drogami, którymi dojechałem do danego punktu, chciałem po prostu zrobić objazdówkę przez jeszcze inny punkt. Niestety było już za późno, więc podjąłem decyzję o powrocie do domu niemal tą samą drogą. I tak dojeżdżając, słońce zachodziło już za horyzont, więc i czasowo wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik. W przyszłości jednak wiem, że wycieczki po nocnej zmianie mają średni sens. Trochę zmęczenia i czas do południa, który można spożytkować znacznie lepiej niż odpoczywając po pracy, jest zbyt cenny, by robić takie wypady w takie dni. To taka nauczka dla mnie na przyszłość. To była trasa, która idealnie pokazuje, jak dużo różnorodności można znaleźć w jednym regionie. Od spokojnych, leśnych klimatów Czarnego Lasu przez mniej znane, klimatyczne punkty widokowe, aż po prawdziwą perełkę, jaką jest zamek Liechtenstein. Po drodze było wszystko. Chwile na złapanie oddechu, miejsca bez tłumów i takie widoki, które naprawdę zostają w głowie na dłużej.
To jedna z tych wycieczek, gdzie liczy się nie tylko cel, ale cała droga, a ta zdecydowanie zrobiła tu największą robotę. Idealna opcja zarówno na szybki wypad, jak i dłuższe kręcenie się po okolicy, bo tutaj za każdym zakrętem czeka coś, co warto zobaczyć. Tymczasem ja żegnam się z Wami i lecę przygotować plan kolejnych wycieczek. Jeśli film Ci się spodobał, to kliknij łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji. To zawsze motywuje twórcę do robienia tego, co nieoczywiste. Do zobaczenia na trasie. Cześć!